Witajcie telewidzowie w nasz ostatni dzień w Rio. Jest godzina u nas 13. Za wiele czasu też nie mamy już jakby skorzystania z dnia. Marika pracowała do godziny 12. No, dzisiaj trochę szybciej. Tak, wychodzimy teraz na miasto. Mamy nadzieję, że jeszcze uda nam się coś zobaczyć. Mamy w sumie dwa pomysły, ale jak wyjdzie, to się okaże. A teraz jeszcze idziemy do banku, w którym wybieramy pieniądze za darmo. I to jest taki ważny tip dla Was. Jak będziecie w Brazylii, to korzystajcie z tego banku. A bank się nazywa Bradesco i wchodzimy tutaj. Zaraz będą bankomaty. Jesteśmy już w metro i tutaj jest tak zrobione, że każdy przejazd, nieważne czy to jest jeden przystanek, czy to jest od początku do końca linii, kosztuje 6,90 rieli. A jeszcze patrzymy, jak kartę oddać, bo mamy karty, które używamy i musimy je dzisiaj oddać wieczorem. Dojechaliśmy już metrem na plażę Ipanema. Zostaniemy tutaj chwilę, a później z tej Ipanemy będziemy chcieli pojechać trochę dalej. Ale teraz się zrelaksujemy chwilę. Pięknie wygląda, ładne kolory. Mari, za tobą. Dzisiaj w ogóle jakie fale duże, albo na tej Ipanemie chyba w ogóle większe są niż na Copacabanie. Martino odważny poszedł. Ja to tam nawet się nie zbliżam, te fale są dla mnie przerażające. Trzeba dobrze w nią skoczyć, żeby nie przewróciła. O, jeszcze jedna. Już 2 razy większy niż Marcin, jak one się tam zaginają. Wychodzi moje piękności z wody. Jak tam, jak było? Opowiadaj. Duża fala. Jedna taka duża, która zamyka wszystko. Wciągało do środka? Wciąga. Tak stoisz po kolana, nagle tak. Fajnie było? Najlepiej to przepłynąć tą jedną falę, która cały czas w tym samym miejscu jest i tam sobie dalej popływać. No ale ja tego nie zrobiłem. Nasze plany były takie dzisiaj, że jedziemy na dzielnicę Vidigal. Nie wiem, czy dobrze wymawiam, ale tak mi się wydaje. No i tam mieliśmy jechać na ten punkt widokowy, tam. Ale są takie chmury i idzie tutaj w tą stronę, więc my nawet spadamy z tej plaży teraz. Jedziemy bliżej domu. Przykro. No, miała być jedyna atrakcja, którą zobaczymy w sumie w Rio. Bo resztę już w sumie widzieliśmy 5 lat temu. Ale tak, no nie jedziemy tam, no bo nas tam zaleje, widać. Taki trochę urlop to był teraz do Tak. Rio. Ale fajny czas w sumie i fajnie było na tej plaży. Już planuję kolejny przylot tutaj, tak mi się spodobało. Druga Tajlandia moja. Jedziemy teraz na Copacabanę, bo to w sumie ostatnie godziny nasze tutaj w Rio, więc jedziemy jeszcze tam. Bierzemy jeszcze takie miejskie rowery, które się wypożycza z aplikacją i co jest fajne, że tutaj można je wziąć z Ubera. Nie trzeba mieć tej aplikacji, nie trzeba się tutaj rejestrować. Jak macie Ubera, to można zeskanować QR kod. Tak Uber pisze, więc zaraz spróbujemy. Co się okazało, że Marika jeszcze musi potwierdzić swoje dane paszportem, więc mieliśmy paszport, zdjęcie w moim telefonie, więc zeskanowaliśmy. No i teraz czekamy, zaraz mają potwierdzić. Udało się, mamy 2 rowery, było trochę problemów, ale już jedziemy na Copacabanę. Dawaj! Ale złom! No złom! Tam skrzypi. Mari, pasuje ci ten rower. Coś siadełko masz nisko. Jak się jedzie? Takie szybkie podsumowanie tych rowerów, reklamują to trochę jako takie szybkie, tanie przejazdy, zielona energia, czyli nasza energia, nasze nogi. Za taksówkę chcieli z tamtego miejsca do tego, chcieli 16 rieli, my zapłaciliśmy za 2 rowery 20. Więc wiecie, no dla jednej osoby wiadomo, że się opłaca, ale już 2 osoby, no to lepiej wziąć taksę, więc te ceny wcale nie są takie niskie za te rowery. Tak mi się wydaje przynajmniej. My tak z Mari jeszcze sobie chodzimy po Copacabanie i Mari postanowiła kupić sobie jeszcze jakąś pamiąteczkę, koszulkę z Rio, ale te koszulki po 80 rieli. Normalnie zbieram bransoletki, ale wiecie, no złapało mnie to Rio tak jak Tajlandia i myślałam, że kupię koszulkę, ale jak pan powiedział 80 rieli za taką, wiecie, 3/4 koszulkę, to... No, tam ludzie też nawet widać było, że z Brazylii, jak im powiedział cenę, no to od razu odłożyli. No bo to nie jest normalna cena za taką koszulkę. 20, 25, myślę, że to okej, Tak, ale... do 20 zł to tak... Wzdłuż Copacabany jest mnóstwo knajpeczek z muzyką na żywo i to jest właśnie z tyłu jedna z nich, ale muzyka jest super, można się zrelaksować przy małym co nieco. Jutro mamy bardzo wcześnie lot
i musimy się przygotować trochę do tego lotu i kupić sobie jakieś jedzenie jeszcze na dzisiaj i na jutro. Chleb mamy, więc może zrobimy jakieś zapsy, tosty, coś wymyślimy zaraz. Ostatnia nocka w Rio, więc wyskoczyliśmy coś jeszcze zjeść. Taki przysmak mamy za 20 rieli, czyli 16 zł. Jest mięso mix, czyli jest wołowina, kurczak, jest też kiełbasa. Mari wzięła z samymi frytkami, bo to jest miłośniczka frytek. No i tutaj robią takie rzeczy na bieżąco. Jesteśmy w centrum, niedaleko naszego apartamentu, w którym mieszkamy. I zobaczcie, wszędzie można kupić drinki, wszędzie można kupić caipirinę, ale my idziemy teraz na te schody, te najsłynniejsze schody. Tam się umówiliśmy z jednym Brazylijczykiem, mamy nadzieję, że dojedzie, bo ma jakieś tam problemy. I zobaczcie, to jest kolejne miejsce, gdzie można kupić caipirinę. Robią takie caipirinę tutaj mocne, że te na plaży, to się chowają, to jeszcze są droższe od dychę, no to są dużo słabsze. To jest na razie jak najtańsza caipirinha, jaką znaleźliśmy. Zobaczcie, za litrową trzeba zapłacić 19 rieli. To jest mniej niż 16 zł i robią tutaj naprawdę mocne. Muzyka na żywo na ulicy. Zobaczcie, to pewnie z tego sklepu monopolowego z tyłu. No i ludzie siedzą sobie na krzesełkach i słuchają. Jesteśmy w knajpie, Marika wzięła sobie wodę, a ja taką skórkę wieprzowiny. Zobaczcie, jaką piękną kasę pan ma w swojej knajpie. A tutaj szapa grająca. Zobaczcie na tą skórkę. Ta skórka jest jedna z lepszych, jakie jadłem. Jest godzina 22. My mamy samolot jutro o 7 rano, ale okazało się, że jeszcze jedziemy na brazylijską domówkę. Nie jest to jakaś mega impreza ponoć, ale można... O, uwaga, bo tu nikt nie przepuszcza. Kolego, ja też jeszcze. Ponoć taka delikatna imprezka, więc jedziemy zobaczyć, co się będzie działo. Właśnie czekamy na naszego Ubera. Jesteśmy już w taksówce, jedziemy z naszym kolegą na domówkę. Mamy jakieś 3 km, więc myślę, że za jakieś 15 minut, bo zobaczcie, stoimy w korkach, więc 15 minut będziemy na miejscu. Mari, byłaś kiedyś na brazylijskiej domówce? W Rio? Nie, dlatego cię tam zabieram. Ja też nie, kolega właśnie tutaj nas oprowadza, więc on był, więc mam nadzieję, że będziemy się trochę bawić dobrze, aczkolwiek mi się wydaje, że nie za długo, bo no jak mówię, jest 22 a mamy samolot o 7. O 3 musimy wyjść, o 4 z domu, a jeszcze musimy się spakować, bo wszystko jest rozpakowane. Tak. Let's go, let's go! Jesteśmy na 8. piętrze w ogóle. No jesteśmy. No dobrze. My już jesteśmy po imprezie, po domówce, zamówiliśmy sobie Uber. Czy to jest nasza taksówka? J50, tak, końcówka, więc my wsiadamy i wracamy do nas na hotel. Mamy 3 godziny do wyjazdu na lotnisko. My już jesteśmy w pokoju. Mari postanowiła, że jednak dzisiaj się trochę spakuje. Ja tu już nie mam siły, idę spać na 2 godziny. Wstanę sobie o 3. Znaczy, no w sumie wyjdzie 2. Wstanę sobie o 3 i się spakuję. Mari mówi, że teraz musi, więc niech się pakuje. Ja nas spakuję, bo my mamy jeden plecak, przypominam, No na ubrania, a reszta jest na nie wiadomo na co, na pierdółki. A ja jeszcze dokończę jedzenie, które też zamówiliśmy, nie zjedliśmy do końca. I tak mogę wam powiedzieć, że liznęliśmy trochę te Rio, widzieliśmy 5 lat temu trochę teraz liznęliśmy, teraz tylko liznęliśmy trochę plaż. Nic więcej w sumie, więc tak, jutro zmieniamy kraj. Także do zobaczenia, dzięki za oglądanie spokojnego Rio i do zobaczenia w następnym kraju. Powiem wam, byłem teraz na studenckiej imprezie i powiem wam szczerze, nie żałuję, że nie studiowałem. A ja żałuję, że dłużej nie studiowałem. Powiem wam, jak oni się bawią, jakie to były imprezy, no to ci, co nie studiowali, naprawdę nie martwcie się, nic nie straciliście. Także do zobaczenia i dzięki za oglądanie. Witajcie telewidzowie, ja jestem Marcin. Ta przemiła pani to jest Marika i wczoraj zabawiliśmy się jak studentów. Poimprezowaliśmy trochę, wróciliśmy do domu, spaliśmy dosłownie może 2 godziny. Musimy się zbierać na lotnisko, bo o 7:20 rano mamy samolot. Wyszliśmy już z naszego B&B i teraz czekamy na taksówkę, powinna być za chwilę. Koniec tego Rio, kończymy przygodę z Brazylią. Jedziemy. Szkoda, szybko minęło. Zaplanowaliśmy tak, że za mało czasu. Ale jedziemy dalej, no nie zatrzymujemy się, tak to wygląda. 20 minut w taksówce, jesteśmy już na lotnisku, tylko problem jest z tym, że nie dali nam biletów online i trzeba iść po bilety. A tutaj ponoć sprawdzają kilogramy, a u nas oczywiście za dużo tych kilogramów. Marika wygląda, jakby była w ciąży teraz. 3 kurtki na sobie.
Ledwo idzie, gorąco. Ale nic, idziemy, zobaczymy co nam powiedzą. Jak coś, to będziemy jeszcze wyciągać. Spójrzcie na Marcina, jak sobie przypiął z tyłu kosmetyczkę, z przodu nereczkę, drugą nereczkę na siebie. W poduszce różne rzeczy inne. Ja poduszkę, znaczy poduszka leży tutaj, ale nie uwierzycie, co się stało. Czekamy na eksperta. Kto domyśla się, co się mogło zdarzyć takim doświadczonym podróżnikom jak my. Pan, który wystawia bilety, właśnie się zwija, to oznacza, że już na pewno dzisiaj nie polecimy. A my na telefonie czekamy, aż się połączymy z naszą linią lotniczą. Chciałam zostać w Rio i na to Jesteś! zostanę. Dzwoniliśmy do linii lotniczych, Avianca, kolumbijskiej linii lotniczej. Mieliśmy lecieć przez Kolumbię do Kostaryki, tak w skrócie. No i okazało się, że stracimy po 1000 zł. No bo nie mamy tej szczepionki. Na co to była szczepionka? Żółta febra. Żółta gorączka. Tak, jakąś szczepionkę potrzeba jak się wylatuje nie z Europy, tylko jak się wylatuje z Brazylii, bo Brazylia jest krajem wysokiego ryzyka, że można coś tutaj załapać, dlatego tam potrzeba i to 10 dni przed wylotem ją trzeba wziąć. No my tego nie wiedzieliśmy, więc jesteśmy teraz po 1000 zł w plecy, bo dzwoniliśmy tam i pani nam powiedziała, że sama kara zapłacenia zmiany tego biletu, no to jest $200, czyli 800 zł, plus różnica w cenie biletu, tak jakby bez tej kary byłoby super, bo można by było to zrobić jakby za niewielkie pieniądze, ale sama kara wychodzi tyle, że jak sprawdzaliśmy bilety, które chcieliśmy teraz lecieć, no to same bilety nas wyjdą taniej niż jakbyśmy zapłacili tą karę i ona by nam różnicę by pokryła, no to no nic, zostajemy trochę dłużej w Rio, szukamy nowych biletów. Idziemy spać, bo ja jeszcze mam kaca po wczorajszym. Marii już nie musi udawać, że jej przybyło kilogramów w brzuszku. Teraz ściągamy Marii. Nasz samolot właśnie startuje, ale bez nas. Nie mam siły na to. Jedna kurtka, druga kurtka, tutaj trzecia bluza. Się zgrzałaś ładnie. No zgrałam się. No nic, musimy pomyśleć co robimy. Na pewno zostajemy w Rio, ale ile to... To było przeznaczenie, żeby tu zostać. Przez to, że nie zobaczyliśmy za wiele, Tak ktoś chciał, żebyśmy zostali w tym Rio. Tak. Trochę kosztowne to będzie, ale... A jeszcze mówiłam, nawet próbowaliśmy zmienić te bilety ostatnio na... Właśnie nie na infolinii, myślę, że na infolinii może by się udało to zrobić. No, a tutaj... Jakby było trochę więcej, jakby powiedzmy tam do 408 godzin, to może nie byłoby tej kary. Tacy podróżnicy, no. Teraz będziemy każdy kraj sprawdzać, do którego jedziemy. No tak, ale właśnie, bo tutaj chodziło o to, że my z Polski byśmy nie potrzebowali. Właśnie. A są chyba 3 czy 4 kraje, z których trzeba mieć i Brazylia jest na tej liście. No pewnie, po prostu z Afryki, tutaj jest kilku krajów w Ameryce Południowej. Tak, ale jak lecimy do Kolumbii i będziemy tylko przesiadkę, Kolumbia też tego wymaga, ale jak jest tylko przesiadka, no to nie trzeba, więc... Ale i tak już z tą Avianką to raczej chyba nie polecimy, bo i tak nam nie przekładają, no to musimy poszukać nowego biletu. My powoli się zbieramy, bo decyzje jakieś zapadły. Zobaczcie, my nawet byliśmy przygotowani, mieliśmy tak, no nie do poznania, poduszkę spakowaną w cięższe rzeczy, a zwykła poduszka jest tutaj. O, proszę. Co my tam mamy? Mamy jakieś ładowarki, tam takie, wiecie, rzeczy. No ale no nic z tego, już tak nas nie wpuścili. Ale taki tip dla... Tak. Jest godzina 8 rano, my mieliśmy wyprowadzkę do 11 i napisaliśmy jeszcze na B&B do tych właścicieli, można tak powiedzieć. Powiedzieli, że możemy jeszcze tam wrócić i zostać te 3 godziny, więc bierzemy taksę i wracamy do centrum. Ale ja jestem zmęczony dzisiaj. Ja też. Ale ty lepiej wyglądasz niż ja. Zgadzasz się? Jesteśmy już pod naszym hotelem. Wchodzimy, mamy nadzieję, że będziemy mogli zostać do 11. Chwila prawdy. Czy będziemy mogli otworzyć drzwi na ten sam kod jeszcze? Teraz otwórz. Oby. Ale czysto! Posprzątane? Nie, nie posprzątane, ale dobra, mamy chwilę, możemy odpocząć i pomyśleć, co dalej będziemy robić. My już się wyprowadziliśmy z tego starego apartamentu na 12 piętrze, zjechaliśmy z naszymi tobołami na dół i teraz pani robi jakieś lekkie problemy, że ona nie ma jeszcze żadnej informacji, że możemy wejść, bo jest lekko po 11, a wejścia są dopiero od 15, ale wzięła paszporty, wklepuje coś tam, mam nadzieję, że zaraz nas wpuści do apartamentu. Bo mimo tego, że się przespałem z godzinkę, to nadal jestem zmęczony. Tak wyglądają nasze toboły i zmęczona Marika. Ale teraz musimy też iść w drugą stronę, więc będziemy mieli pokój z drugiej strony. Nie tą od ulicy, tylko od innej ulicy. Już nie musisz kombinować z tą poduszką, możesz ją zostawić. Ona nadal pełna w ładowarki.
Ciężka. Naprawdę. Tak wygląda nasz nowy apartament. Podobny, bardzo podobny, trochę inny układ jest tylko, ale jest tak samo zrobiony. Jest taka sama sofa, takie same łóżko. Mamy też telewizor, biurko jedno, tam mamy stół jadalny w kuchni, można tak powiedzieć, więc mamy przestrzeń dla siebie znowu. No oczywiście znowu jedna szklanka, ale na szczęście już są 2 widelce tutaj, bo ostatnio mieliśmy 1 widelec i pani powiedziała, że no, ale oni tutaj tak robią. Są i noże. Mamy noże takie, a ostatnio to też był z tym problem, więc Tak. wszystkie co gotowaliśmy czy kroiliśmy, to było nożem do Masła. Do masła, dokładnie. Łyżki też widzę, że jest komplet, więc... Także tak, zostajemy tu jeszcze kilka dni. No i jeszcze ważne jest, ostatnio gdzieś tam wyczytaliśmy, żeby robić właśnie zdjęcia przed, albo najlepiej filmy apartamentu, co w nim jest, żeby później Wam nie zarzucili, że na przykład coś zniknęło, bo dziewczyna teraz musi zapłacić akurat po wymeldowaniu, że są szkody, jakieś 5000 chyba złotych. Tak. Po prostu za nic, a nie zrobiła nic, ma same dobre oceny, a po prostu ktoś chce na niej zarobić. Więc przy zameldowaniu oraz przy wymeldowaniu stan po prostu jaki jest i wszystko co jest, od razu to wysyłać do właściciela ewentualnie. Przy takich zameldowaniach jak my mamy i wymeldowaniach, że tutaj nikt nie przychodzi, po prostu wszystko dostajecie online, więc jakby musicie mieć jakieś potwierdzenie, że to nie wy zrobiliście. Warto o tym pomyśleć, tak z samochodem. Jeszcze teraz pokażemy Wam, co zmieściło się w naszej poduszce. Tutaj druga, tylko tutaj już taka bardziej do laptopa, 2 koszulki, taka, bo do tego laptopa ładowarka jest tak ciężka, a tutaj jest zwykły ręcznik, bo nic więcej nie weszło bardziej. No i takie coś, taka poszewka. No pięknie, trochę się tam zmieściło. Przez to, że zostajemy w Rio, idziemy jeszcze teraz na miasto. Jesteśmy teraz na popularnym miejscu, są takie schody, porobione kafelki, także my się idziemy przejść w górę teraz. Te schody to bardzo popularne miejsce w Rio i zobaczcie, ile ludzi sobie robi zdjęcia. No nie ma mowy o jakimś zdjęciu bez ludzi. Marcin właśnie robi za modela, pani się spodały na Japonki. O, widzicie, sporo ludzi, ciężko tu coś nawet nagrać. Brazylijskiej telewizji. Brazylijskiej telewizji. O kurna, gwiazda mi się tutaj rodzi. Jakaś brazylijska produkcja się szykuje. Taką kamera, taki gimbal. Niezły sprzęcik. Zaczynam tylko od stóp, pan chce nagrać tylko moje stopy. Zobaczcie, pan nagrywa tylko Marcina stopy. O, myślałam, że to krótki short będzie, a tutaj, o, idzie. Połowę schodów przeszli, słuchajcie. A ja z tyłu za nimi. Na przed chwilą tę drogę pokonywaliśmy w górę, już się zasypałam. Oni skończyli nagrywki, a ja jeszcze idę. Witajcie telewidzowie! No i tutaj miała być właśnie zmiana. Miało być z Kostaryki, ale witajcie jeszcze raz z Rio. Jak już wiecie, kto nas śledzi, wczoraj nie udało nam się stąd wylecieć, były lekkie problemy, nie wpuścili nas na samolot. To tak w skrócie. Więc postanowiliśmy, że zostajemy w Rio jeszcze około tygodnia. Pozwiedzamy sobie tutaj dookoła, pozwiedzamy sobie te atrakcje, bo ten tydzień, który nam minął wcześniej, postanowiliśmy, że będziemy się bardziej relaksować tutaj w tym Rio niż zwiedzać. A że taka sytuacja wyszła jaka wyszła, więc postanowiliśmy, że teraz sobie pozwiedzamy. Ale że dzisiaj jest niedziela, to jedziemy odpocząć na jedną z tych głównych plaż tutaj w Rio. Albo na Copacabanę, albo Ipanemę, jeszcze nie wiemy, bo one są po drodze, można jechać metrem. Albo wysiąść na pierwszej Copacabanie, albo na drugiej Ipanemie. Jesteśmy już w metro i jedziemy na plażę, jaką Marika zdecydowała. Na Copacabanę po środku. Wysiadamy tym razem po środku. Tam jest najfajniej moim zdaniem. Na 113. Jak będziecie, to jedźcie na 113. Jak już będziecie na Copacabanie, to będziecie wiedzieli, o co chodzi. Pociąg już nas zostawił. My wysiadamy na stacji, która się nazywa właśnie tak. I to jest taka środkowa stacja na plaży Copacabana. Macie jedną wcześniej, macie jedną później, a później już jest Ipanema. Więc naprawdę można łatwo dojechać z centrum do plaży. Dlatego warto mieszkać przy metrze. Przy metrze i też sobie kupić te karty, którymi można później tylko wchodzicie, płacicie, doładowujecie i łatwo się poruszacie po całym mieście, bo można metro, autobusami, tramwajami, czym chcecie. Na tej stacji metra są 2 wyjścia, A i B. My na dole nie wiedzieliśmy, ale wyszliśmy tym A i okazuje się że dobrze. I na górze już jak wyjdziecie, macie od razu znak na plażę w prawą stronę. Dziękujemy za postawione kawki i właśnie z tego korzystamy i bierzemy kawę brazylijską. Tylko pamiętajcie, zobaczcie, tam za panem jest pudełko z cappuccino, tutaj. I my już się raz nacięliśmy i zamówiliśmy cappuccino. Okazało się, że te cappuccino to nasypali kakao takie w proszku słodkie, rozpuszczone z wodą, mlekiem trochę. Jak Nesquik chyba było takie, tak?
I teraz poprosiłam specjalnie, jeszcze dopytałam, jaką mają kawę. I mówię, czy to jest, czy robi z espresso i mleko. A pan mówi, że tu mają gotową taką kawę brazylijską, tak jakby, nie wiem, mieszankę. Ja powiedziałam, że nie, że to normalne. Która jest już zaparzona. Tak, która jest zaparzona i po prostu otwierają taki, wiecie, dzyndzelek i leci, nie? Kawa. Także... To dlatego musicie powiedzieć kawę con leche, bo dostaniecie czekoladę. Ale pan też mi chciał tą kawę con leche, tą brazylijską, tą już gotową. A ja powiedziałam, nie, świeżą. A tak wygląda właśnie brazylijska. Pan teraz zrobił espresso dla Mariki, a tutaj mają gotowca zrobionego. 3 bloki, czyli 3 ulice i zaraz będziemy na Copacabanie. Jak Copacabana, to oczywiście sprzedają mnóstwo stroi kąpielowych, zresztą na plaży też noszą i sprzedają. No i my tutaj jesteśmy już ostatnią, można powiedzieć, taką ulicę przed plażą. Tam już widać ocean. Jesteśmy już na plaży Copacabana i co ciekawe, zobaczcie, jest niedziela i ta główna droga przy samej plaży jest zamknięta. Normalnie ona jest otwarta i ludzie jadą w tą stronę, do nas. Ale, że tutaj są 2 drogi zrobione i tamtą stroną normalnie samochody jadą w drugą stronę. A teraz jest zrobione tak, że one jadą w tą, nawet znaki, zobaczcie, są w tamtą stronę. Widzicie? Ale ostatnio też zauważyliśmy, że są światła w 2 strony, więc już wiemy dlaczego. No super rozwiązanie. Niedziela, dzień rodzinny, sporo ludzi, więc mi się wydaje, że super to zrobili. No nieźle, ale tak. Że jedna ulica i w 2 strony znaki, to gdzieś tam tak. się zastanawialiśmy w jednym miejscu. Dlaczego akurat mamy stop z tamtej strony, skoro z tej strony ludzie jadą, nie? To było właśnie po tamtej stronie. Się okazuje, że dziwne rozwiązanie. Ale super. Znaki, ale świetne, że w niedzielę tutaj jest tyle przestrzeni. Zobaczcie jeszcze, jak porobione są ścieżki takie z wody, węże rozłożone i cały czas powoli woda pryska z tych węży, po to, żeby można było, naszym zdaniem, przejść normalnie po tym piasku bez butów, bo tak to byłoby mega gorąco, no bo jest jednak kawałek tam do tych punktów. No to są takie drogi porobione tam, żeby można było sobie drineczki kupować. My już mamy swoich faworytów na Copacabanie, więc tak, jak będziecie na Copacabanie, 113 jest najlepsze, jeżeli chodzi o drinki. Jeżeli będziecie chcieli kupować drinki nie na plaży, tylko taniej w sklepie, no to najlepiej jest się zatrzymać gdzieś blisko tej ulicy, którą szliście metrem, przy stanowisku 101, tak jak tutaj widzicie, no bo z plaży do następnego sklepu macie 3 minuty. Jesteśmy już na plaży przy samym oceanie i teraz szukamy miejsca, żeby było blisko wody, ale jak widzicie, dzisiaj niedziela, to sporo ludzi na plaży. No i tak będziemy musieli się gdzieś tutaj wciskać. Ja zmoczyłam tylko nogi dzisiaj, fale są potworne, ściągają już od początku, załamują się bardzo blisko brzegu. Marcin za to dzielnie tam walczy. I zobaczcie, ma teraz do pasa mniej więcej wodę, a jak zaraz fala przyjdzie, to potrafi być 2 razy większa od niego. Zobaczcie, jaki kawał my siedzimy od wody, a tutaj już do nas dochodziła woda. A ten statek jedzie na wprost plaży. Skojarzył mi się taki film, gdzie była klęska jakby żywiołowa, wszystko zostało odcięte i przekierowane. No i oni mieli wpływu na to, gdzie co jedzie. Tesle przestały funkcjonować, więc wszystkie wyjeżdżały z swoich stacji i wjeżdżały w siebie w jednym kierunku na autostradzie. Tak, no i tak, on coraz bardziej się tu zbliża i tak go obserwuje, jest bliżej niż te bardzo daleko łódeczki. O, ale fala teraz, to zapatrzyłam, a tu ogromne fale się zrobiły znowu. Zdąży? Chyba tak. Ale zobaczcie na mnie. Wraca po zabawach w wodzie. Jak było? O, 15 minut walki z tymi falami. Brak sił. Brak sił? Ale ogromne. No. Widziałaś? Widziałam to jedna. No. Ale fajnie, fajna zabawa. Podskakujecie dosłownie na 2 metry was do góry. No. Ogromne. W sensie tak jedna tepła, co ci mówię, uważaj już tak na sam koniec. Tak, tak. Zobaczcie, jaki kolos wpływa do portu w Rio de Janeiro. Sprawdziłem na radarze, no i ten statek ma 300 metrów długości, 400 szerokości. Pani jeszcze musi nam tutaj przejść. 440 metrów szerokości, płynie z Francji i przepłynął ponad 5000 km. Zamawiamy jeszcze kukurydzę na plaży. Kolega już wyciągnął, teraz ją pościna, będziemy mieli od razu do jedzenia. Taka kukurydza jest z solą, no i oczywiście trochę margaryny pan tutaj dolał, ale też się widzę, margarynka skończyła. Witajcie telewidzowie z kolejnego dnia w Rio. Zobaczcie, jaka Mari odstawiona. Ja dzisiaj tak bardziej na sportowo. Zwiedzamy dzisiaj miasto, taki plan. Trochę nam się pogoda znowu psuje, teraz lekko słońce świeci, ale to jest zdradliwe. Te chmury są... Mieliśmy jechać na górę, tą głowę cukru,
ale te chmury są takie, że stamtąd nic nie będzie widać, więc pomyślimy i poplanujemy, prawda? Może pójdziemy na miasto, pochodzić właśnie. Biblioteka to jest taka jedna warta odwiedzenia, plus nie jesteśmy fanami muzeum, ale też jest tutaj dosyć fajne jedno, więc zobaczymy, chyba że pójdziemy w tamtą stronę właśnie naszego kiedyś starego hotelu. Tak. I tam też jest kilka rzeczy do zrobienia. A teraz idziemy doładować jeszcze kartę SIM. Jesteśmy pod sklepem Claro, bo nam się internet właśnie kończy. Z doładowaniem telefonu w Brazylii to nie taka łatwa sprawa. Numery telefonów są podzielone na regiony i od razu pierwsze liczby sugerują, jaki to jest rejon. I jak macie kartę z innego rejonu, no to one tutaj akurat w tym sklepie nie mogą nic zrobić. A jedyną opcją no to jest doładowanie w banku albo w aptece. Także nie ma za wiele opcji, one też nawet nam nie pomogły, nic. Ani, że nawet nie możemy doładować jednego riela w tym sklepie. Wyobraźcie sobie, gdzie to jest ta firma. No i teraz musimy poszukać jakiegoś banku albo apteki, gdzie oni nam to zrobią. Zamówiliśmy Ubera, a się okazało, że Uber cały czas w tym samym miejscu stał, tylko potwierdził, bo akurat jest tyle tych Uberów tutaj, więc my wsiadamy i jedziemy. Postanowiliśmy, że przyjeżdżamy właśnie teraz na górę, która się nazywa Głowa Cukru i wjedziemy. Trochę jest tak to zachmurzone, trochę jest taka mgła, że nie widać dobrze, no ale jak już tutaj jesteśmy, no to wjeżdżamy, prawda Mari? Prawda, walczyłam z tym jeszcze dzisiaj, bo ostatnio była piękna pogoda, choć mieliśmy bardzo deszczowy czas Tak. wtedy, ale no nic, no będzie co innego w piękniejszą pogodę. Tak, jak jesteśmy, bo czasami było tak, że była ładna pogoda, a nachodziły takie chmury, że nic nie było widać. No. Jesteśmy już przy kasie, stajemy w kolejce i zaraz się dowiemy, ile kosztują bilety na wejście na tą górę. Moi drodzy, wiecie co się okazało? Że z Góry Cukru to zobaczymy tylko tyle i wy też. Właśnie teraz, tutaj. I co najlepsze, że patrzymy, a ceny jakieś kosmiczne są za to. 185 rieli za wjazd za jedną osobę, to jest prawie 150 zł, żeby tam wjechać. A tą kolejką się jedzie raz 3 minuty i drugą może 5, może nie. I takie pieniądze za to chcą. Przez to, że my byliśmy tam 5 lat temu, rezygnujemy z tego, bo jakby 300 zł dla nas teraz wjazd tam drugi raz, no nie jest warty, choć Marika się bardzo nastawiła. Płakać już. Ale sprawdzaliśmy gdzieś te ceny i pokazywało, mi się gdzieś kojarzy 100? Niecałe 100. 100 rieli? Tak. No, to widać, są różne ceny rozpisane dla tych, co mieszkają w Rio, dla tych z Brazylii, dla jakichś tam jeszcze i no widocznie to musiała być ta cena, ale 185 to naprawdę przesada, tym bardziej jak teraz nie mamy, no Tak. straciliśmy w sumie. Straciliśmy po tysiaku na tych biletach, co nas nie wpuścili, więc myślę, że te 300 zł, tak jak wspomniałem, że już my na tej górze byliśmy, więc myślę, że odpuszczamy, znajdziemy sobie coś innego, Marika, a teraz na kajpirinkę, no. Nie, no dobra. Musimy coś wykombinować dzisiaj, żeby Marika miała lepszy humor. Obok tej góry jest taka mała, dość ładna plaża. Tam jest góra, a tutaj jest ta plaża. Też taka lokalna trochę. Nie ma tutaj za wiele turystów, zobaczcie. Dość pusto, jak na takie miejsce bardzo popularne. 1, 2, 3! Zobaczcie, jaką mamy ekipę! Ekipa wygląda, jakby wracała ze szkoły albo z jakichś zajęć, ale bardzo otwarci, bardzo mili. Pośmialiśmy się trochę, pokazaliśmy im stare zdjęcia z Marakany, ale zadowoleni byli. O, my też jesteśmy fanami. Tak, ale pięknie, dobra sprawa, no. Postanowiliśmy, że z tej Góry Cukru idziemy na pieszo w stronę plaży Copacabana. Mamy prawie że godzinę. Trochę zwiedzimy miasto, może też się zatrzymamy na jakieś jedzenie. Mari, głodna? No już trochę tak. No ja też bym może coś zjadł. Jeszcze nie tak, że na jakiś obiad konkretny, ale już bym jakąś tapiokę przekąsił. Ja też. Bardzo szybko nam to poszło. Tam za tym zielonym drzewem już jest plaża. I tutaj po drodze też jest taka knajpeczka trochę w stylu portugalskim. Kafelki, jak kafelki, zobaczcie, nawet na stoliku. No bo jak kafelki to Portugalia, bo to stamtąd się wzięło. Ale przez to, że jesteśmy przy plaży, zobaczcie, zwykły kurczak jakiś tutaj smażony, 50 rieli, to jest około 40 zł za takiego kurczaka. Mari to taki łasuch, jak zobaczyła MCK, to musiała wstąpić po loda. Mówi, że smakuje jak warszawskie. Dobry? Uwielbiałam je jeszcze. Wafelek jak mają. Spróbuj. Dochodzimy powoli do plaży Copacabana i tutaj zobaczcie, hotel Hilton, no przy samej plaży. Bliżej być nie może, z ładnym widokiem, widzieliśmy go z innej strony. Więc jak ktoś chce przyjechać i wydać trochę więcej pieniędzy, no to ma takie możliwości jak Hilton. Też są inne, z basenami u góry, z siłowniami. Obrigado, Pele, no Pele już nie gra, kolego.
Nie planowaliśmy zostać w Rio dłużej, choć chcieliśmy i taka niespodzianka nam się trafiła, że możemy zostać dłużej, jak widzieliście. Także wielkie dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku. A i nie zapomnijcie, jak Wam się podobało, zostawić jakiś ślad po sobie w postaci komentarza, lajka i subskrypcji. Także do zobaczenia i trzymajcie się. One.